Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Zaczynamy kolejny dzień. Jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest piątek. Ale dzisiaj nie będę mógł cały dzień pracować z chłopakami. Dzisiaj jedziemy po mamę, po teściową i po Aurorę do Siquijor. Mama musi załatwić jakieś papiery odnośnie tej ziemi w San Juan. Znacie historycy, co oglądają. Także nie będę tutaj opowiadał od nowa. Plan na dzisiaj, żeby chłopakom udało się dokończyć, tynkować tą ścianę, co wczoraj została niedokończona, został mały kawałek, i otynkować jedną dużą ścianę od strony łazienki, od strony kuchni. Żadna różnica. I na jutro, na sobotę zostaniemy tylko z jedną ścianą. I w tym tygodniu wszystko zostanie otynkowane. Tutaj od dołu do góry w łazience i tak będą płytki. No tam trzeba tynku narzucić. I od dołu do góry będą płytki. Podłoga będzie w płytkach. Także luzik. Tutaj też płytki do pewnego poziomu, a potem gładź szpachlowa. Ta ściana naprawdę tylko gładź szpachlowa. Wczoraj jeszcze wieczorna zmiana. Wyrównałem krawędź drzwi, żeby właśnie było gotowe do tynkowania wszystko. Chłopaki już są, już przesiewają piasek. Nie ma prądu w chwili obecnej. Jakoś koło siódmej dostawa prądu została przerwana, chociaż dawno nie było tak. Ostatni raz to dopiero na Wielkanoc, że były takie problemy, było tak dużo turystów. No nic, zaczynajmy ten dzień. Tulfi trzyma się dobrze, no kolejna noc i jakby nie posunęła się choroba, także wydaje mi się, że ma się dobrze. No ale zobaczymy, czy po prostu zacznie wracać do sił. Wypuściłem go na zewnątrz, ale uciekł, schował się. On się chowa tam pod domem. Dokładnie tam, gdzie stoi łóżko, to pod łóżkiem. No ale jeżeli ma tam chłód i spokój, to niech sobie tam na razie leży. Ważne, żeby Rosie nie była gdzieś w okolicy Tulfiego. No nic, lecimy. Chłopaki dostają i tynkują w środku ścianę. A zobaczcie, co się tutaj od Janie Pawla. Wyższe mury, widać, że są okna. Jedziemy po mamę i po Aurorę do Siquijor. Wiecie, na Filipinach robi się inaczej niż w Europie. U nas płytki układa się na końcu, a tutaj niebawem mają pojawić się płytki na podłodze. I dopiero potem robią tynki i tak dalej. Zobaczymy. What? Dai! Nasaan ka? She's eating some. Jedziemy. No i Aurora nie przyjechała z mamą, bo Aurora za karę została w Dumaguete. Jej mama, M, nie pozwoliła jej jechać. A co my tutaj mamy? Część ściany zatynkowana, na część trochę narzucone. Muszę pomóc chłopakom, żeby skończyć tą ścianę dzisiaj. W drodze byliśmy u weterynarza. Tulfi dostał receptę na kolejne leki. No, prawie 2000 peso. Leki na układ nerwowy. Ale jak trzeba, to trzeba. No nic, za chwilę pierwsza udało się załatwić to, co trzeba załatwić. Byliśmy w urzędzie miejskim w San Juan, załatwić papiery odnośnie tej ziemi. No ale teraz już do końca dnia, no pomogę chłopakom tyle, ile będę mógł, bo jeszcze będziemy musieli jechać raz do Lazji, jeszcze raz do apteki dla Tulfiego, bo jeszcze na telefonie żona rozmawiała z weterynarzem i jeszcze będzie trzeba coś dokupić, bo nie mieli w formie syropu, tylko w formie tabletek. Nie wzięliśmy tego, ale weterynarz przepisał nowe dawkowanie i można z tego po prostu skorzystać. Tak. I musicie mi wybaczyć, naprawdę nie mam głowy do nagrywania, bo samemu rzucam i tynkuję, a jeszcze do tego Tulfi
któremu się bynajmniej nie polepsza na ten moment, nawet się nie stabilizuje. Zobaczymy, tak jak wspominałem dzisiaj, będzie miał dodatkowe leki, jakieś na układ nerwowy, bo ma te tiki. Cały czas walczy, ale no ale mówię, nie stabilizuje się to jakoś, nie idzie to w dobrym kierunku na razie. Zobaczymy, bo dopiero drugi dzień brania tych antybiotyków. Od dzisiaj zacznie dostawać te leki na układ nerwowy i zobaczymy, jakie tego będą efekty. Wszystkie leki ma na 2 tygodnie przepisane. Dzisiaj piątek. Chłopaki jutro nie pracują w sobotę. Ja jutro na pewno coś porobię. Przyjechała mama, jak wiecie. Niebawem przyjdzie jeszcze ciocia Anabel. Wujek Aldrin jest na urodzinach w Dumagetę. Jakiegoś kuzyna. Dla niego to kuzyn, dla mnie to wujek. Pewnie tak. Więc przyjdzie do nas ciocia i wieczorem sobie zjemy razem, posiedzimy sobie razem. No martwimy się bardzo stanem Tulfiego. Już nawet w tym momencie jest to ważniejsze niż ten remont, bardziej to głowę zakrząta. Tym bardziej, że jak dużo poczytałem w internecie i porozmawiałem z czatem GPT, no to nosówka jest bardzo niewdzięcznym schorzeniem u psów i są niewielkie szanse, że wyjdzie z tego całkowicie bez szwanku. Jak wyjdzie z tego, to mogą mu zostać właśnie tiki. Może się stać tak, że oślepnie albo przyślepnie. Może się wiele złych rzeczy jeszcze wydarzyć, ale bądźmy wszyscy dobrej myśli, że jakoś sobie Tulfi z tym poradzi. Z pomocą wszystkich leków. Ale Tulfi cały dzień jest w kwarantannie, w pokoju. Jest wypuszczany na dwór dosłownie na chwilę pod czujnym okiem moim albo Ernestine, żeby nie miał kontaktu z żadnym innym psem, żeby tylko nie podszedł do miski Rosie, żeby zminimalizować ryzyko, że gdzieś te jego płyny ustrojowe, które lecą mu z pyska, bo jak leży na łóżku, to i na łapach, i z pyska mu cieknie trochę. Bo to jest najgroźniejsze teraz dla Rosie i dla innych psów. Żeby też Tulfi nie miał kontaktu z innymi psami na plaży, żeby to się cholerstwo nie roznosiło po prostu. I to by było na tyle. Także dziękuję Wam za wspierające Tulfiego komentarze, za lajki. Witam nowych subskrybentów, jest nas prawie 1700 osób, jeszcze kilka subskrypcji i przekroczymy 1700. Oda Zbiorna, wiem, dostałem filmy, zdjęcia, że zima w Norwegii już odpuściła. Jego firma zaczęła już pracować, czekają na mnie. Także jeszcze jedna ściana do zatynkowania, zrobienie blatu w kuchni, podłączenie wody i da się tutaj normalnie funkcjonować, w pełni normalnie funkcjonować. Są rzeczy niewykończone, ale i tak jest o niebo wyższy standard tej kuchni i łazienki będzie niż to, co tutaj zastaliśmy, jak tu przyjechaliśmy. Możecie się cofnąć w filmach do momentu, jak kuchnia była demolowana, jak to było na początku. Także jak ktoś by zastanawiał, czy mama, znaczy teściowa, będzie miała jakiś problem z tym, że zostawimy to na takim etapie, na jakim jest, to mieszkała sobie tutaj z tatą przez jakiś czas w takich warunkach, jak widzieliście wcześniej, z taką kuchnią i byli tutaj szczęśliwi. A potem urodziła się Aurora i musieli jechać do Dumagetę, pomóc siostrze po prostu z dzieckiem i praktycznie z dnia na dzień opuścili ten domek. I od tamtej pory był tylko wynajmowany na długoterminowo różnym ludziom. A to ciekawe, bo to też jest zaskakujące w jakimś stopniu. Tata zostawił tutaj po sobie jakieś tam narzędzia, jest jakaś szlifierka kątowa Boscha, jakaś wiertarka na kablu. I to cały czas
Tu w tej skrzyni, w tym stopniu, który też jest skrzynią i tam też w stopniu, który też jest skrzynią, są narzędzia po tacie. I mimo faktu, że wynajmowali to różni ludzie, Filipińczycy, przed tą chorobą, co była w 2020 roku, chciała tutaj wynająć jakaś rodzina zagraniczna imigrantów, skąd nie pamiętam skąd, z Kanady albo z Australii, chcieli wynająć cały rok, ale potem przyszła ta choroba i nie mogli, bo po prostu nie było możliwości podróżowania. Także wynajmowali to tylko Filipińczycy lokalni. I wiecie, że nic nie zginęło? To, co było zostawione na widoku, to wszystko było schowane z takich większych rzeczy. Narzędzia były pochowane tam, a tam szafa stała w rogu w sypialni, którą też rozbierałem, też jest w którymś filmie. I tam takie inne rzeczy, jak na przykład ten odkurzacz Dysona, odkurzacz Dysona na Sykichorze na Filipinach. Przyszła siostra z Singapuru, bardzo drogi odkurzacz na te warunki Dysona. Nic nie zginęło. Tak wydaje mi się, że to jest taka dobra odpowiedź na to, jak to jest ze złodziejstwem tutaj, gdzie my jesteśmy, bo nie mówię, że na całych Filipinach, ale tutaj jak my jesteśmy. Kurczę, ale mam brudne okulary. Taki film nagrałem z takimi brudnymi okularami. No nic, niech będzie. Będę kończył. Także jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Weekend. Trochę zwolnię, ale i tak będę coś robił. Na razie, pozdrawiam.